Dolny Śląsk, region o bogatej historii, którego korzenie sięgają głęboko w czasy wczesnego średniowiecza, a nawet i bardziej w przeszłość. W czasy bursztynowego szlaku, rzymskie i przedrzymskie. Ale dzisiaj zabieram Was w fascynującą podróż do świata plemienia Ślężan, którzy najprawdopodobniej osiedlili się tutaj na dobre po upadku Awarów, czyli gdzieś około wieku VII czy VI. A ich obecność jest bardzo dobrze poświadczona w czasie od wieku VIII do X. I w tym odcinku poznacie ich grody oraz odkrycia archeologiczne, które są podstawą w badaniu tego okresu naszej Polski plemiennej. Oczywiście po raz kolejny o plemieniu Ślężan wspomina geograf bawarski, czyli tak naprawdę szpieg Franków. I w swoim dziele wymienia on w sprawozdaniu ich 15 civites. Zatem Ślężanie należeli do zachodniosłowiańskiej grupy plemion lechickich zamieszkujących tereny dzisiejszego Dolnego Śląska, a ich nazwa plemienna wywodzi się od góry Ślęży, a było to miejsce uważane za święte. A o tej świętej górze wiemy choćby z kroniki Titmara, który wspomina tam o tym, iż miejscowe plemię na tej górze oddawało cześć swoim pogańskim bóstwom. Ale jeśli chodzi o sam zasięg plemienia Ślężan, to najprawdopodobniej mógł on obejmować dorzecza rzek Bystrzycy, Strzegomki oraz jej dopływu Pałcznicy, Ślęży i Oławy. I być może nawet sięgał w okolice dzisiejszego Wrocławia. I bardzo dobrze możemy dostrzec pewne różnice w organizacjach plemiennych na Śląsku i tych w Małopolsce, gdzie Ślężanie przeważnie budowali małe grody w przeciwieństwie do Wiślan i również środkiem płatniczym nie były grzywny siekieropodobne, jak to mamy w przypadku Wiślan czy też Wielkich Moraw. Posługiwano się tutaj misami srebrnymi czy też grotami włóczni. I gdy mówię tutaj o plemieniu Ślężan, to ich grody stanowiły serce osadnictwa i ośrodki władzy. A przeważnie były to niewielkie osady położone w dolinach rzek, ale nie tylko. I w przypadku dzisiejszego Wrocławia bardzo ważnym tutaj aspektem jest sama rzeka Odra, na której prawdopodobnie na północy kończył się zasięg terytorialny Ślężan. Musimy też pamiętać, iż w tamtym czasie Odra wyglądała inaczej. Była rzeką płytszą i nie była jeszcze sztucznie regulowana. I mogła właśnie skutecznie ograniczać rozwój tego osadnictwa. I by zamknąć na początku już temat Wrocławia i grodu na Ostrowie Tumskim, dzisiaj już wiemy, iż sam gród pochodzi z czasów późniejszych i jego założenie należy wiązać bardziej być może z inicjatywą piastowską. I tak przez kilkasetek lat Ślężanie oraz inne plemiona śląskie żyły we względnym spokoju, jednak w wyniku starć politycznych wkrótce miało się to zmienić w wieku IX i X, które były kluczowe dla tego regionu, jak również i dla reszty terytoriów współczesnej Polski. Na terenie Dolnego Śląska odnajdziemy liczne ślady grodów wczesnośredniowiecznych i pierwsze badania w tamtym rejonie przeprowadzali jeszcze niemieccy archeolodzy, a późniejsza duża intensyfikacja tych badań nastąpiła w latach 50. i 60. pod wpływem oczywistej propagandy w celu usilnego poszukiwania słowiańskich korzeni naszego kraju. Na szczęście czas biegł do przodu i również w czasach bliżej nam obecnych przeprowadzono tam liczne badania, które pozwoliły zidentyfikować wiele różnych stanowisk, gdzie wymienię tutaj najważniejsze z nich: Niemcza, Gilów, Witostowice czy Dobromierz, gdzie wydaje się być, iż grody te były kluczowymi punktami w sieci obronnej i administracyjnej całego regionu. Na razie przesuńmy się może do gminy Dobromierz i do ciekawego grodziska w Pietrzkowie, gdzie wykopaliska z roku 2017 odkryły naszym oczom relikty starej drogi otaczającej to grodzisko i potwierdziły jego chronologię na przełom IX i X wieku. Kolejnym bardzo ciekawym tutaj rejonem są grodziska, które odkryto w wąwozie myśliborskim, które wcześniej były zgłaszane jako budowle o nieokreślonej chronologii. I przeprowadzone tutaj wykopaliska z kolei w roku 2018 potwierdzają ponownie ich chronologię na ten sam okres czasu. Dodatkowo wymienię tutaj grodzisko w Jemnej koło Ząbkowic Śląskich, kolejny dwuczęściowy kompleks,
gdzie w roku 2014 na podstawie znalezionej tutaj ceramiki potwierdzono jego egzystencję w IX-X wieku. Ale pamiętajmy jednak, że teren, o którym tutaj wspominam, wysunięty bardziej na zachód, jest terenem spornym i nie wiadomo, czy należał do plemienia Ślężan, czy też może do innej jednostki plemiennej. Pierwsza grupa grodzisk Ślężan obejmuje teren Strzegomsko-Pełcznicki, czyli bardzo ważny gród w Dobromierzu, ale również Stary Książ, Nowy Jaworów, Strzegom, czyli tak naprawdę Góra Bazaltowa oraz Graniczna. Wszystkie one znajdowały się na niewysokich wzgórzach, a w przypadku Dobromierza określa się, iż tak naprawdę obiekt ten funkcjonował dopiero gdzieś od połowy wieku X i bardzo istotnym elementem w jego konstrukcji jest to, iż zastosowano tutaj zewnętrzną oblicówkę kamienną, która bezsprzecznie nawiązuje do morawskiej architektury obronnej, ale z wieku IX. Z kolei kolejny gród Graniczna jest niestety dzisiaj całkowicie zniszczony, a istniał on na bazaltowym wzniesieniu i był to gród trójczłonowy. Po raz kolejny licowany z obu stron blokami granitowymi. I chociaż ponownie tutaj odnajdujemy wpływy wielkomorawskie, jeśli chodzi o konstrukcję wałów, to ostatecznie uważa się go za rodzime założenie obronne, ale Ślężan. Gród Strzegom, Góra Bazaltowa, po raz kolejny znajduje się na następnym wzniesieniu i po raz kolejny obiekt ten został zniszczony przez eksploatację bazaltu. Raz jeszcze technika skrzyniowa i prawie 5-hektarowa podwolina skalna z dużych bloków kamiennych. Co zasługuje tutaj na pewno na uwagę, to wewnątrz grodu znajdowała się tutaj szeroka ulica niemal na 2 metry. Oczywiście po obu stronach drogi domy, a w kilku z nich stwierdzono nawet piwnice wykute w skale. I oczywiście Majdan, jak to mieli w zwyczaju Słowianie, był niezabudowany. A cały gród nie był większy niż 1 hektar. Z kolei gród Nowy Jaworów nie osiąga nawet wielkości pół hektara, a pewność co do daty jego funkcjonowania została określona na podstawie odnalezionej tutaj ceramiki z Gilowa i Dobromierza. I wreszcie czas na ostatni z grodów, Stary Książ. Ważne znalezisko to fragment topora Bradaticy Wielkomorawskiej i innych znalezisk świadczących o wpływach morawskich. Jego powstanie najczęściej wiąże się tutaj z drugą połową IX wieku. Grodzisko to kiedyś miało kształt charakterystycznej ostrogi, czyli wydłużonego trójkąta, a otoczone było z 2 stron naturalnymi przepaściami i stokami. I całe założenie to gród trójczłonowy. I to było jedno z części terytoriów Ślężan. Kolejne, skupisko bystrzyckie, to już grody w obrębie masywu Świętej Góry Ślęży, czyli Będkowice, sam szczyt Ślęży i Grodziszcze. I bardzo możliwe, iż obiekty te pełniły funkcje militarne, mając na celu ochronę najważniejszego ośrodka kultowego Ślężan. Co do Grodziszczan, to gród ten składał się z 2 bliźniaczych członów oraz rozległego podgrodzia. Powierzchnia całkiem duża, niemal 3 hektary, ale mamy tutaj do czynienia z następnymi ciekawostkami, gdzie w buli papieskiej w roku 1154 lub 1155 gród ten jest wzmiankowany jako kasztelania Gromlin. Zatem są to czasy już późniejsze, ale po badaniach przeprowadzonych w latach 2000-2001 uznano właśnie, że jeden z tych członów pochodzi jednak z fazy wczesnego średniowiecza, a 2 poprzednie to już czasy późniejsze. Pierwotny gród wczesnośredniowieczny ponownie jest małym grodem. Gród Będkowice, gdzie resztki jego wału zachowały się tylko w małym stopniu i w dzisiejszych czasach nie dostrzeżemy raczej pozostałości tego wału, a tak naprawdę granicę niegdysiejszego grodziska wyznacza stromy stok. I po raz kolejny po zbadaniu tutaj ceramiki uważa się, iż gród ten powstał w początkach IX wieku. I ostatnie terytorium naszego plemienia, skupisko ślężańsko-ławskie, czyli w końcu najważniejszy gród plemienia. Niemcza jako tako nieco zasługuje na osobną analizę, ponieważ położona w dolinie rzeki Ślęży była jednym z najważniejszych grodów Ślężan.
to tutaj w samym centrum dzisiejszego miasta odkryto 3 fazy umocnień obronnych. Pierwsze z nich, pochodzące z VIII wieku, były zbudowane z drewnianych palisad. Kolejne, datowane już na czasy późniejsze, wiek IX, składały się już z kamiennych murów i drewniano-ziemnych wałów, a ostatnia faza z X wieku to już potężne konstrukcje z murów kamiennych i wałów przekładkowych. Zatem Niemcza pełniła ważną rolę nie tylko obronną, ale i handlową, co czyniło ją centralnym punktem w całym tym regionie. Co do wyglądu owego grodu, to znajdowały się tutaj palisady zbudowane na krawędzi stoku, miejscami prowadząc do urwiska skalnego, a sama palisada składała się z 3 rzędów zaostrzonych słupów wbitych ukośnie, nachylonych w kierunku spadku stoku. Gród trójczłonowy, połączony w jedną całość, gdzie pomiędzy nimi znajdowały się osobne suche fosy o szerokości od 30 do 40 metrów i głębokości około 5, gdzie każdy z nich miał swoje własne umocnienia obronne, gdzie również zastosowano tutaj wyjątkowo przy murze zasieki z okrąglaków. Witostowice, kolejny mały gród, niecały 1 hektar, gdzie jego istotną częścią są zachowane wały, które kiedyś miały szerokość u podstawy 6 do 7 metrów, a wysokość niemal 2,5 metra. I tak samo jak w przypadku innych grodów, wyraźnie dostrzeżemy tu wpływy morawskie, ponieważ konstrukcja ta była zaopatrzona w oblicówkę kamienną. Natomiast w grodzie Gilów mamy do czynienia z kolejnym istotnym znaleziskiem z wieku VI, czyli brązowym zakończeniem pasa w stylu późnoawarskim. Samo miejsce otoczone jest z 3 stron głęboką doliną piekielnego potoku, a długość ciągu gilowskich obwałowań sięga niemal 1,5 kilometra, gdzie wał wewnętrzny to około 200 metrów. U podnóża wału odnajdziemy fosę o szerokości około 2 metrów, a same wały gilowskiego grodziska, zachowane w bardzo dobrym stanie, osiągają wysokość aż 8 przy szerokości u podstawy 12. Odnaleziono tutaj wiele znalezisk z kultury późnokarolińskiej, a także inne przedmioty datowane na ostatnie dekady IX wieku i początek X. Przedmioty te odnajdują swoje analogie zdecydowanie na obszarze Czech oraz Słowacji, co ostatecznie utwierdziło naukowców o przynależności wielkomorawskiej. Samo istnienie grodziska nie trwało zbyt długo. Powstało ono pod koniec wieku IX i użytkowane było około 20 kilku lat. I z całą pewnością oprócz ludności morawskiej przebywali tu ich wojownicy. Dodatkową pewność uzyskaliśmy tutaj z racji wyniku analiz dendrochronologicznych, gdzie 2 próbki zwęglonego drewna odkryte jeszcze w roku 1958 w jednej z półziemianek okazały się być resztkami ściętych tutaj drzew, prawdopodobnie w roku 896. W wielu grodach Dolnego Śląska odkryto ślady kontaktów z wielkimi Morawami. Znaleziono tutaj elementy uzbrojenia, ozdoby i narzędzia charakterystyczne dla tego kręgu kulturowego. Ponadto dostrzegamy te wpływy w architektonice grodów Ślężan, a już sam Gilów okazuje się kolonią osadniczą Morawian wraz z załogą wojskową. I tutaj rodzi się pytanie, czy tereny Śląska zostały podporządkowane dynastii Mojmirowiczów, czy tylko były pod ich dużym wpływem? A sama osada w Gilowie była tylko przyczółkiem planowanej wkrótce inwazji na północne plemienia Słowian zachodnich. Być może tak było, a być może nie. W każdym razie z całą pewnością organizacja plemienna Wielkich Moraw dotarła w jakiś sposób tutaj na te terytoria, inspirując miejscowych Ślężan. Pod koniec X wieku system grodowy Ślężan zaczynał znacznie tracić na swoim znaczeniu. Wkrótce ekspansja Piastów oraz rozwój Wrocławia jako centralnego ośrodka politycznego przyczyniły się do stopniowego zanikania wielu lokalnych grodów, po których dzisiaj nie ma już nawet śladu. I niektóre grody jak Strzegom czy Graniczna zostały również zniszczone w wyniku eksploatacji kamienia lub innych starć wojennych. Inne, jak Niemcza, zyskała nowe znaczenie w ramach rozwijającego się państwa polskiego. Końcowo grody Ślężan to fascynujący dowód na bogatą historię Dolnego Śląska
i wyjątkowy etap w dziejach Słowian. Ich relikty, nieliczne pozostałości, wciąż na nowo badane przez archeologów, pozwalają nam wszystkim zrozumieć, jak kiedyś żyli nasi wspólni przodkowie. Dziękuję Wam po raz kolejny za obecność na tym kanale, na tym odcinku i zapraszam również do subskrypcji, a jeśli jesteś tutaj nowym widzem, to oznacz dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia właśnie o kolejnych filmach. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia ponownie.